Ale mnie zaskoczyła. Ja sobie tu elegancko wymiotuję, a tu... Powiedzcie mi, jak można tak żyć. Nie ma kawałka trawy, żeby nie było śmieci, a tam przy torach to jest w ogóle śmietnisko. Idziemy właśnie na jakąś kawę. Mamy z kawą. Jak się nie pójdzie do normalnej kawiarni, to jest duży problem. Nawet bardzo. Bo to, co oni dają tutaj do picia w hotelu albo w takich kawiarniach lokalnych, to w ogóle nie jest kawa. No i zaczyna się znowu, drodzy Państwo. Ja nie wiem, jakim cudem my jeszcze nie widzieliśmy wypadku. No, ani raz, ani jednego wypadku nie widzieliśmy takiego. Ani draśnięcia, stłuczki, nie wiem. Oni po prostu są tak dobrzy w tym, co robią i tak pewni swojej jazdy, że każdy daje radę na styk przejechać. No, teraz trzeba przejść. Thank you. 100 rupees 1 hour, to ciekawe, gdzie on by jechał. Jak za 5 zł chce nas godzinę wozić. Dobra, zaczynamy zwiedzanko. Red Fort, jedna z największych atrakcji w New Delhi. Musimy tylko znaleźć wejście, bo nie wiemy, gdzie jest. O, ananasek, ale świeżutki. To chyba w takiej temperaturze fermentowany. Tak, bez, od razu z procentami. Wiesz, bo w Tajlandii to mają w lodówkach takich, na lodzie to trzymają, a tutaj... A tu na zewnątrz samochody potem chodzą. I muchy strają potem. To by się tam przejmował. My to za jesteśmy łowcami promocji. Wszędzie przyoszczędzą, gdzie się Tak, tylko da. nie, to jest akurat ogromne kłamstwo. Wiecie jak, można tanio podróżować, atrakcje za darmo. Ale akurat dlatego, że mamy farta. My Akurat sobie dzisiaj za darmo. wyliczyliśmy. Ale my widzieliśmy to po prostu, także wiecie. O, ten też się dało. Akurat dzisiaj wejście do Red Fortu jest za darmo, bo jest jakiś tam dzień. Także super. Właśnie nam powiedzieli, że niby zaoszczędziliśmy 2000 rupees. Także całkiem spoko. 100 zeta do przodu. Akurat... Ile? Tyle daliśmy? Nie, za pociąg daliśmy 50 dzisiaj. Ale Od jutro damy- osoby, no, tak? Nie, ale- 50 razem. Razem, no ale jutro damy pewnie po 100. Jutro mamy dość daleką drogę, trzeba wziąć fajny wagon, żeby było łóżeczko. Bo nas czeka programowo 12 godzin, 12,5 nawet. Ale jak kiedyś jechałem tą trasę, to jechałem 18. Także różnie może być. No. Już tutaj robi wrażenie. Wiecie co? Nie wiem, dlaczego to jest najpopularniejsza atrakcja. Może dlatego, że jest popularna i każdy tu przychodzi, ale to jest Jest duża. duża, może dlatego też. I może dlatego, że nic nie zapłaciliśmy. Ale Ale no, no. strzał. Nie ma tu nic ciekawego, tak szczerze mówiąc. Są po prostu duże, stare, Budynki. zwykłe budynki, no. Nie ma co gadać, to zwykłe budynki. No, wejście wygląda ładnie, okej, no to się umówmy, no ładne są te mury czerwone. Wieczorem też to ładnie wygląda, ale to mogliście wiedzieć na poprzednim vlogu. A jak nie widzieliście, to zapraszam serdecznie, żebyście śledzili całą serię, dzień po dniu. Ale no co? To ja jeszcze tylko tak szybko dodam tipa dla dziewczyn, które chcą tutaj przylecieć. Pamiętajcie, żeby jednak mieć długie spodnie. Cały czas. Naprawdę. No. Bez tego. Ale ja A najlepiej takie szerokie właśnie, jakieś bawełniane, takie, żeby wiecie, nie było wam aż tak gorąco w nich. Bo jest gorąco. Ale no zresztą ładnie jest. No, pójdziemy zobaczyć. No, z tej strony jest to samo. Aha, no. No ładne. Ogólnie no wiecie, ładne. no to jest naprawdę na dużej powierzchni. Pełno budynków. Ja Dookoła. myślę też, że jakby nie było aż takiego strasznego upału, to fajnie by było nawet sobie tu pospacerować.
Ale mnie zaskoczyła. Ja sobie tu elegancko wymiotuję, a tu In the shadow, okej. pierwsze wymiotowanie w Indiach zaliczone. Czyli ja wygrałam. Nie, bo to nie jest sraczka, wymiotowanie to jest co innego. Sraczki jeszcze daleko. No jakby stąd... Na pewno. No ale to powiem Wam, że mam nadzieję, że to nie po wczorajszym jedzeniu, że to po prostu jednorazowy taki występek mój. Czyli zżygać się w świątyni, nie w świątyni, tylko w atrakcji turystycznej w forcie. Ale powiem Wam, że tak, wcześniej rano wstaliśmy, zjadłem 2 banany, popiłem wodą, poszedłem na siłowni też wypiłem dość dużo wody i wróciłem do domu i przy śniadaniu mi się już niedobrze zrobiło. I mam nadzieję, że to coś właśnie przez te banany zmieszane z wodą, a nie to wczorajsze jedzenie. Znaczy wczorajsze jedzenie to chyba by szybciej zaczęło już No coś właśnie, być no nie tak, nie. nie? Bo to już po całej nocy to się raczej Po całej nocy i teraz strawiło. I to raczej by poszło w drugą stronę, a nie w tą. Także jestem przekonany, że to śniadanie po prostu. Znaczy te banany. Bo przy śniadaniu już było Ale ja źle, też już się jadłam banana powstrzymywałem. i wszystko jest okej. No ale ja zapiłem dużą ilością wody, może dlatego. No i teraz byliśmy teraz zjeść, no i już niestety nie wytrzymałem. Zwrot. No, Ale ja i tak uważam, że to się zalicza do problemów nie, żołądkowych. na pewno nie. To się zalicza do nie, problemów to nie jest żołądkowych. zatrucie. Ale to są problemy Ale tak żołądkowe. jak będę walił gruzem cały dzień, to się nie liczy. Jednorazowy występek to po prostu coś mi nie siadło na żołądku. Znaczy coś mi siadło właśnie na żołądku. Coś mi nie siadło ogólnie. W całej historii tego fortu nie będziemy opowiadać. To jest bez sensu i też pewnie mało kogo interesuje. Ale jedną ważną rzeczą jest to, że to miejsce jest symbolem odzyskania niepodległości właśnie przez Indię spod rąk Wielkiej Brytanii, Brytyjczyków w 1947 roku. Wcześniej stacjonowały tu właśnie wojska brytyjskie, później po tym właśnie po odzyskaniu niepodległości wojska indyjskie. No od 2003 roku jest to jako atrakcja turystyczna. I obecnie jest wpisane nawet na listę. Dziedzictwa UNESCO. Dokładnie. Dokładnie tak. No i trzeba uciekać, bo cały czas ktoś zaczepia o zdjęcia. Jak tylko z jednym się stanie, to się 10 kolejnych wstawia. Się trzeba zawijać dalej, bo to męczące już jest trochę. A, wszystko można kupić na jacze. Ala się właśnie wrąbała w jakieś bagno całym butem. Fuj. Widzicie te muchy, które... Nie wiem co to było i wolę nie wiedzieć. Widzicie te muchy, które tu latają? Ale tak bardzo, tak serio całym butem. Te muchy wszystkie zalą. I Piotrek ma 3 krople na koszulce i oblałaś mnie całego. No cały mokry jestem. No, 3 krople. Dosłownie cały. Wiecie, jakie mam jeszcze lekkie podejrzenia? Czy lód, do którego lała się trzcina cukrowa wczoraj? Ale chyba nie. Mam nadzieję, że to nie to. Mam nadzieję, że to był jednorazowy występek. Chociaż nie ukrywam, że nie czuję się za dobrze. Musimy znaleźć wejście teraz. Idziemy teraz do największego meczetu. Zaraz wam trochę powiemy jeszcze. Proszę. To nie wiem, gdzie tam się wchodzi. Powiem wam, że te upały są naprawdę, kurde, mocne, naprawdę. 4 dychy teraz. Mimo tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do temperatury, to się ciężko chodzi. Ale zobaczymy, co mamy zobaczyć. Lecimy do hotelu. Było 4 na pociąg. Znaczy 4 już odjeżdżamy. Pamiętajcie, że w Indiach jak kupujecie bilety, trzeba kupować wcześniej. Bo tak, żeby sobie iść na stację i kupić, to ciężka opcja. Jest praktycznie niemożliwe kupić. Praktycznie w ciągu tych 3 dni zwiedziliśmy w tej świątyni wszystkich największych religii, jakie są. Dobrze, żebyście też wiedzieli, jaki jest tutaj podział. Jakieś 70% stanowią oczywiście wyznawcy hinduizmu. Kolejne jakieś 17% czy 20% muzułmanie. No bo jak wiecie, kiedyś Pakistan i Bangladesz to były 2 Pakistany i to się później podzielili właśnie, że muzułmanie wzięli swoje tereny i tam zamieszkali. Co do Pakistanu, to serdecznie od razu zapraszam na wyjazd z nami, który będzie organizowany we wrześniu 20-29. Spotykamy się
w Islamabadzie i zaczynamy 10 dni podróżowania po tym pięknym kraju. Bardzo, bardzo warto. Jeśli ktoś jest sam, nie przejmujcie się. Będziemy fajną ekipą. Zostało naprawdę już mało miejsc. Także jak ktoś jeszcze chce się zdecydować, dawajcie znać. I zapraszam na wyjazd z nami i z dziewczynami z Tuk Tuk Tours. Nazywa się dokładnie Wielki Meczet w Delhi. Pomieści 25 000 osób nawet. Naprawdę wielki. Nie wiem, czy mnie wpuszczą do środka, bo mam krótkie spodenki. 3. dzień z rzędu popełniłem ten błąd. Chociaż wczoraj nam dali jakieś spodnie. Znaczy ale byś nie wytrzymał w tej temperaturze w dżinsach no nie, no nie ma szans nawet. Jutro jak będziemy szli do Taj Mahalu, to już założę, pojedziemy o 6 rano, to będzie jeszcze w miarę spoko pogoda. Dobra, idę spróbować wejść do środka i zobaczymy. W ogóle to jest z XVII wieku, jeszcze za czasów jak Mogołowie tutaj rządzili w tym kraju. Oni też wybudowali Czerwony Fort, wybudowali ten meczet, bo jesteśmy bardzo niedaleko. Z Mongołami. Tak, Mogołowie, dokładnie. Dobra, wchodzę do środka. Nie mogę tu nagrywać, także tak muszę z tajniaka totalnie, żebyście zobaczyli jak wygląda. Jak się stanie tylko na kamieniu, z materiału się zejdzie, to jest masakra. Piękne miejsce, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie w środku wyglądało. A, tak w ogóle to wam nie dokończyłem właśnie z tymi religiami. Pierwsza, wiadomo. Druga, muzułmanie. Trzecia, są ci, którzy byli wczoraj w świątynię. Sikhowie. Sikhizm. Sikhizm znają? Sikhowie. No i oczywiście później jeszcze buddyzm, chrześcijanizm i tak dalej. Tutaj wszystko już jest później pomieszane. No, ale tak, żebyście wiedzieli, co najbardziej jest tutaj znane. Ale sobie taką fajną chustkę za 10 zł kupiłam, polecam. Tak. W ogóle ja przydaje się. Byłem w środku teraz, ale poczekała przed wejściem. Się owinęła chustką, udawała, że przez telefon gada. Tak, bo już podchodzili do mnie. A to ja w środku zrobiłem parę. No ja powiedziałam, że nie mogę, bo rozmawiam przez telefon. Wiecie, jak to jest, z jednym zrobisz, to zaraz się ustawia kolejka. No, jak to wygląda. Żeby wejść tutaj trzeba było zapłacić 300 za wejście rupii, czyli 15 zł. Plus 50 musiałem dać za chustkę na nogi, bo krótkie spodnie. Ale dobrze, że była taka możliwość. Dobra, teraz musimy się przebić przez targ, dojść do głównej drogi, zamówić Ubera, bo normalnie już pojechali tuk-tukiem, czyli rikszą. Ale ze względu na to, że na bank nie wytłumaczymy gościowi, jak ma jechać, także nieważne. Lepiej sobie zamówić Ubera i pod sam hotel nas zawiezie. Ile osób jest potrzebnych do GPS-a? Ale dasz radę. Przejść sobie przez ulicę to naprawdę mega wyzwanie tutaj. Idziemy do Maka po kawę i wracamy chwilę odpocząć. Godzinkę czasu mamy, żeby zrobić co mamy zrobić. I trzeba lecieć na dworzec. Mrożoną kawkę w Blendigo, w shakerze, którego wożę ze sobą. Elegancko się sprawnia w podróży. Lód był sypany, kawka do tego. Teraz sobie robię z tego shake'a. Wszędzie na lotniskach przychodzi. W bagażu podręcznym, także wszędzie go mogę ze sobą nosić. Shake'i, mrożoną kawę, białko wojownika, które też polecam serdecznie. Wszystko fajnie, zimne. Fajny blender, naprawdę. Pamiętajcie, że na hasło Wojownik 20 macie zniżkę 20% jeszcze na niego. Na dole znajdziecie w opisie link. Także polecam. I lecimy dalej. No, byśmy się nie spuścili. O, są takie korki. Mieć wesoło, a mamy 20 minut. Dobrze, że mamy bilety już kupione. No. Ale i tak musimy jeszcze dzisiaj kupić kolejne z Agry do Varanasi. Patrzyłem na internecie, niby jeszcze są w sprzedaży, ale zobaczymy. Aby się nie rozeszły. No. I tutaj w ogóle jeszcze w tamtym roku był Filip, to mówi, że na niektóre połączenia tydzień do przodu już nie było biletów. Wszystko wykupione. O dziwo dojechaliśmy bez żadnego wypadku, praktycznie bez korków. Nasz kierowca się wepchał w każdą możliwą dziurę, gdzie tylko się dało.
I powiem wam, że ja naprawdę coraz bardziej się zastanawiam, jak. Oni po prostu przejeżdżają na taki styk, oni nas taki styk się wyprzedzają, po prostu to nie jest wjeżdżają. Tak, że oni wolno przejeżdżają i po prostu tak wiecie, wymierzają powolutku, czy się zmieszczą. Oni z impetem po prostu w każdą szczelinę. No ja nie wiem. No, dobrze to To robią. zaskakujące. Dobrze to robią naprawdę. Ale teraz wiemy, jak to jest dzisiaj. New Delhi. Wiara. Tak. New Delhi Station. Patrzcie, co tu się dzieje. Hotel. Ej, ale chodź jeszcze zapytamy o bilety. Se leżą. No i wszędzie potrafią się położyć i spać. Prześwietlają każdemu bagaż. Każdy przez bramkę musi przejść. No dobra, już nam ktoś pomógł. Powiedział, gdzie mamy... Ej, a wziąłeś tą wodę, Marzą, co? Mam. No. Musimy iść na górę, przejść na platformę numer 5. Zostało nam 15 minut. Że luźnie. Akurat na styku. Nie wiem, czy to nasz pociąg? Pewnie tak. Trzeba kogoś zapytać. No już się przygody zaczęły. Dobrze, że jeszcze Jesteśmy na złym peronie i nie wiemy, gdzie jest nasz pociąg. Bo nam źle powiedzieli. Musimy iść szukać. Szczęście jest tu. Dziewczyna z Polski, która jedzie tym całym pociągiem i napisała, że źle jesteśmy. A dwa? Pan nam już pomaga. Zobaczymy, jak będzie. Jakiego? Mam nadzieję, że wie, co robi, ale chyba tak, no bo tu pracuje. Z pałką chodzi. No i mają fajnie, i tak leją tymi pałkami. No i okazało się, że to jest nasz wagon. Udało się. No, miły pan nam pomógł. Ale byliśmy dobrze. Pytamy się kogoś, czy to ten pociąg. Nie, to nie ten pociąg. Popytaliśmy go nie o ten pociąg, tylko zapytaliśmy go o tamten po drugiej stronie. O ten też pytaliśmy przecież na początku. Tak? Ja pytałem, on mówi nie, to na pewno nie ten pociąg, on tam nie jedzie. No, okazało się, że jedzie, tylko nie jedzie po prostu tylko tam, tylko jedzie przez Agrę i jedzie dalej. Tak to wygląda. Najgorsze, że nie kupiliśmy biletów do tego, do Varanasi i oby były jeszcze, gdy jedziemy. Dojeżdżamy do Agry, od razu widać. No. Agra to było jedno z bardziej zaśmieconych miast, jakie widziałem podczas ostatniej podróży po Indiach. No, nie licząc Mumbai, bo tam też było mocno. No ale tutaj też było ciekawe. Powiedzcie mi, jak można tak żyć. Tu nie ma kawałka trawy, żeby nie było śmieci, a tam przy torach to jest w ogóle śmietnisko. I na stanacach w Mumbaiu. Jesteśmy w Agrze. Chodź tam. Będzie ciekawie. Tutaj przyjechaliśmy tylko na jeden dzień. Ze względu na to, że poza Taj Mahal nic ciekawego nie ma. Wszędzie śmietnik tylko. Nie ma co ukrywać. Jutro nocnym pociągiem lecimy do Varanasi. Tam zostajemy 3 dni. Mamy plan na fajne odcinki. Siedzą. I cyk, krówki na środku drogi. Dobra, jedziemy do hostelu, w którym spałem już kiedyś. Joyce. Bardzo wam mogę polecić. Naprawdę. Na dachu jest śniadanko z widokiem. A tam się wchodzi. Ej, dziewczyny. Będę miał jakiś problem znaleźć to. Tutaj na dachu jest elegancko. Widok na Taj Mahal przy śniadanku.
Musimy wpisywać wszystko w paszporcie. Pan jest naprawdę fajny. I patrzcie, jakie dwa wariaty tutaj. Jak to daleko, Tomek i Piotr Polo-Przybarski. Chłopaki, widzę, że polecanko ode mnie poszło mocno. Wyjście spod hostelu. Tu mamy wejście dokładnie. Kurde, byłem tu kiedyś podpisany, ale akurat na górze pomalowali i kozy. Jak były 3 lata temu, tak są dalej. Znaczy wiadomo, pewnie nie to samo, to już dawno zjedzone. Ale też są kozy. Tutaj w ogóle za chwilę wam pokażemy trochę, co w tym mieście jest. Powiem wam tak, poza Taj Mahal. Taj Mahal to jest jedyny ładny budynek tutaj w tym mieście. Dobra, idziemy teraz pochodzić trochę po ptaku i zobaczyć, co się dzieje. No idziemy zjeść oczywiście. Jezu, jak dobrze, jak jest taki trochę spokój. No, w New Delhi też brakowało tego spokoju no, trochę. Szczerze, że dla mnie najgorsze było to przechodzenie przez ulicę. Wszystko jest super, ale przechodzenie przez ulicę jest masakrycznie. No i co będzie wygrywane cały czas tutaj w Agrze? Na każdym kroju, na każdym kroku krówki. Wszędzie. Ta chyba przyszła i chciała coś podjeść tutaj. Owoców. Ale jej trochę nie wyszło. Idziemy do takiej restauracji, gdzie kiedyś tutaj jadłem. Zobaczymy, czy jest dalej otwarta. Powiem wam, że naprawdę z tego miasta zapamiętam wszystko. Już jechaliśmy tą ulicą, już wiedziałem, że zaraz będziemy. Prawda. Fajne wspomnienia z tego miejsca. O, i pamiętam kolejne krówki. Byliśmy sobie zjeść butter chicken. Butter chicken wam nie pokazywałem w odcinku z jedzenia, no bo tam typowo street food robiliśmy. Oczywiście można dużo więcej rzeczy tutaj zjeść, ale no, pokazaliśmy to, co pokazaliśmy. Jeszcze dodatkowo byliśmy z naszym przewodnikiem, który jest wegetarianinem całe życie. Także nic mięsnego nawet wam tam nie pokazałem, ale chicken, butter, do tego naan z czosnkiem i z masełkiem. To jest po prostu moja ulubiona potrawa tutaj w Indiach. No, w ogóle rano mieliśmy kupić bilety na pociąg, którym jutro mamy jechać do Varanasi. Mieliśmy jechać. No i okazało się, że tak, nie kupiliśmy rano, bo przyjechaliśmy za późno na stację, prawie się spóźniliśmy na nasz pociąg. Później przyjechaliśmy do Agry. To tak szybko w sumie wychodziliśmy, że zapomnieliśmy o tym, że mieliśmy kupić bilety. Przyszliśmy do hotelu, prosimy naszego pana z hostelu, żeby nam zrobił rezerwację. I okazało się, że jak rano były bilety na praktycznie 3 dni, ale teraz od jutra, to teraz wyszło tak, że na tydzień do przodu wszystko zajęte. Ludzie po prostu tak szybko wykupili wszystkie bilety, ale udało nam się to, że fajnie rozkminił, ale odbija światło, fajnie rozkminił i załatwił nam busa. Wyjeżdżamy 23 stąd, będziemy na 11 w Varanasi, 11 rano. W sumie zapłaciliśmy po 60 zł, a też mamy śpiącego. Mamy takie podwójne śpiące łóżko. Także zarąbiście. Będzie całkiem fajnie. Pokażę wam to w kolejnym odcinku, jak tam będzie wyglądało. Wracamy do hostelu. Ala będzie live'a robiła. Ja coś muszę też popracować na swoim kanale. No i tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Sorry, że powtarzam to w każdym odcinku, ale nie każdy ogląda każdy odcinek i lepiej czasem to powtórzyć, żebyście wiedzieli, że to jest bardzo istotne. Cyk, krówka. Tam się kolejna idzie. Normalka w Indiach. Tutaj te krowy sobie chodzą jak ludzie, niech się nimi nie przejmuje totalnie. Musimy o 5:30 być już pod Taj Mahal. Także jutro powódka o 5 rano. Także mamy wesoło. Dzisiaj się nie wyśpimy za bardzo. Jutro w sumie też. W ogóle tak codziennie teraz wstajemy o 6:30 rano. Zaczęliśmy teraz robić Miracle Morning, czyli fenomen poranka, czyli wstajecie rano, jak najbardziej produktywny poranek. Uczycie się, ćwiczycie, jecie i tak dalej. I tak to wygląda. I mamy zamiar to robić tak długo, jak się uda.
Taki mamy hostelik. 4-osobowy pokój. Super jest. Łazienka w środku. Zlew. Toaleta. Jest naprawdę spoko. Płaciliśmy po 30 zł za noc. Mamy na górze restaurację z widokiem na Taj Mahal. Petarda. Ale to wam dopiero, to wam dopiero jutro rano pokażemy. Z samego rana wstajemy, idziemy właśnie ogarnąć Taj Mahal, pozwiedzać, zdjęcia porobić. Wracamy na śniadanie tutaj i zobaczycie to w kolejnym odcinku. A tam jest Ala. Siemka. Tak. Dobra, jest 5:30. Kończymy jeden odcinek. Zaraz zaczynamy drugi. Właśnie idziemy zwiedzać Taj Mahal. Trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie.